Witam. Dzisiaj kolejny skok w przeszłość, ponownie Norwegia i tym razem na warsztat weźmiemy album, który może i nie jest aż tak znany i ikoniczny dla wielu, ale moim zdaniem to wciąż dzieło unikatowe i wielkie. Tym albumem oczywiście jest płyta projektu Storm, która zwie się Nordavind. Niestety nie mam tym razem przy sobie wersji na CD tejże płyty, mam za to moją pracę wykonaną akrylami, zrobioną na wzór tejże okładki, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Okładka tej płyty jest mniej więcej tak jak ten oto obrazek, z tym, że tutaj mamy jeszcze logo Storm i tytuł Nordavind. Tu z boku postaram się dać zdjęcie oryginalnej okładki, byście sobie mogli porównać. A my przechodzimy do omawiania wspomnianej już przeze mnie płyty. Ale może zanim o samej płycie, warto byłoby wspomnieć choć w paru słowach, czym w ogóle i był projekt Storm. No bo umówmy się, to nie jest jedna z tych nazw, które zna każdy, jeśli chodzi o norweski metal. Projekt Storm został powołany do życia w 1993 roku. Grali tam dwaj bardzo znaczący dla sceny norweskiego black metalu ludzie, czyli oczywiście Geirlf Fenris Nagel, czyli niejaki Fenris z Darkthrone, oraz Sigurd von Graven, czyli Sater z Satericon. Do nich dołączyła jeszcze wokalistka Kari Royslaten i działali oni aż do 1995 roku. W tym czasie wydali tylko jeden album studyjny, czyli omawiany dzisiaj przeze mnie Nordavind. Oprócz tego oficjalnie ukazał się jeszcze split album Moonfog Productions pod tytułem Crusade from the North, gdzie znalazły się nagrania takiego Storm, ale również Isengard, Darkthrone, Neptune Towers czy Satericon. No ale dobra, co w takim razie gra ten cały Storm? Otóż Storm można powiedzieć, że jest jednym z pierwszych zespołów grających folk metal, bo tak naprawdę większość utworów na tej płycie to są metalowe wersje tradycyjnych norweskich ludowych pieśni. Wiadomo, że Storm nie był pierwszym zespołem, który grał metal w stylu folkowym, no bo mieliśmy jeszcze Bathory Hammerheart, Bergdat Ulvera, jednak tam to był bardziej metal inspirowany folkiem, a tutaj mamy folk przerobiony na metal. I to w bardzo dobry sposób. Album zawiera łącznie 10 kompozycji, trwa około 33 minuty, więc jest to album dość krótki. Tak naprawdę poza dwoma utworami to są to przeważnie kawałki krótkie, ale za to są bardzo chwytliwe. Bo muzycznie ta płyta jest dość prosta. Jeśli chodzi o kompozycję, jakieś struktury melodyjne, no to jest to płyta dość prosta, ale za to bardzo chwytliwa, że już przy pierwszym odsłuchu da się zapamiętać przynajmniej kilka kawałków. A już po kilku odsłuchach to można znać ten album niemal na pamięć. No i tak też jest. I to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Będąc w temacie kompozycji, to jak już wspomniałem, większość utworów na tym albumie jest wzorowana albo w całości, albo częściowo na tradycyjnych ludowych pieśniach. Aczkolwiek nie wszystkie, bo z 10 utworów zawartych na tym albumie aż 6 jest właśnie wzorowanych na takowych pieśniach. Część w całości, część tak powiedzmy częściowo. Na przykład na tym albumie mamy utwór Mellom Bakkar og Berg, czyli dosłownie między wzgórzami a górami. Tekst został napisany przez Iwara Ozena w 1863 roku. Często jest nazywany on Nordman, czyli dosłownie Norweg.
jest to jedna z najbardziej znanych tradycyjnych ludowych pieśni w Norwegii. Bądź też utwór Håvard Hedde, który to jest metalową wersją ludowej pieśni Eg heiter Håvard Hedde, którą, jak sam tytuł wskazuje, napisał Håvard Hedde. Ale są też utwory, tak powiedzmy, połowicznie wzorowane na jakichś tam wierszach bądź innych tradycyjnych pieśniach. Co ciekawe, na tym albumie znalazły się także utwory bez instrumentów, a dokładniej mówiąc dwa, czyli Nagelstuf, czyli dosłownie pieśń Nagela, oraz Lok, czyli wezwanie. W tych utworach jedynie jedna osoba śpiewa, w tym pierwszym, jak sam tytuł wskazuje, Fenris, a w tym drugim Kari Royslaten. Choć w tym pierwszym Fenris gra także na stopie perkusyjnej, bo Fenris na tym albumie to oprócz tego, że śpiewał, to grał także na perkusji. Wokalnie to tak naprawdę cała trójka, czyli Fenris, Sater i Kari Royslaten się udziela, choć Fenris udziela się tutaj najczęściej jako wokalista. Jeg veit eit sted oppe imellom osen, hvor måsen er mjuk og trea kaster skugge. Jeg veit ein Gud, den stautaste ta alle. Auge ljosa i mørke, vil du staden sjå? Wracając do tematu wspomnianego Nagelstuf, to jako autor tego utworu podany jest Fenris. Choć w rzeczywistości to część tego tekstu to są słowa norweskiego poety Heinrika Ankera Biergarda. I co ciekawe, to część tego tekstu jest niemal identyczna jak tekst Zolenge Bog Ozenet Ulvera z albumu Bergtat, o którym już mówiłem jakiś czas temu. Z tym, że wersja na albumie Storm nie zawiera archaicznej pisowni, która owszem była w wersji Ulvera. Jeśli natomiast chodzi o utwór Lok, no to Kari również jest podana jako autorka tekstu. Bardzo ciekawe utwory, mimo iż to tak naprawdę tylko i wyłącznie śpiew, to jednak bardzo fajnie się tego słucha. Moim zdaniem to brzmi super. Jeg stever så. Solen går bak oss ned, skuggan blir så lange. Natta kjem snart at tæsje meg i fange. Krøtre ut i kven står, egot seter støle går. Ale dobra, zajmijmy się jeszcze jedną ważną kwestią. Mianowicie, dlaczego Storm zostało rozwiązane po zaledwie 2 latach działalności? Ano wiąże się z tym pewna historyjka związana z jednym z utworów na tej płycie, czyli kultowym Oppifjellet. Oppifjellet, czyli dosłownie tłumacząc w górach. Po części jest to interpretacja tradycyjnej pieśni z XIX wieku, do której część tekstu napisał Kristoffer Jansson, choć pierwotnie jej tytuł brzmiał Påfjellet, czyli na górze, a nie Oppifjellet. Aczkolwiek wersja Storm jest też po części autorstwa chłopaków. A wiąże się z tym taka historia, że Kari Royslaten zgodziła się wziąć udział w projekcie Storm pod jednym warunkiem. W tekstach miało nie być żadnych, ale to żadnych skrajności ani innych takich. A takowe się niestety pojawiły właśnie w utworze Oppifjellet. Dokładniej mówiąc w końcówce tego utworu, gdzie to jest mowa o napotykaniu zabłąkanego chrześcijanina i mordowaniu go. Według Kari Royslaten wyglądało to tak, że po tym jak ona nagrała swoje na ten album, to chłopaki dopisali tą część tekstu i czuła się przez to przez nich zdradzona i totalnie zdruzgotana, choć według Satera było troszeczkę inaczej. Mianowicie Kari o wszystkim wiedziała i nie miała z tym żadnego problemu.
a tu zaczęła nagle robić dramę. No wielka szkoda, zwłaszcza, że Storm było moim zdaniem wybitne. No ale cóż poradzić. Hey! 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 Komm es her! Komm es her! Szene zwischen dein Dingerwurf! Dingerwurf! Warto tutaj też napomknąć o pewnej rzeczy, a mianowicie o przedostatnim utworze na płycie, czyli Norksgard, dosłownie tłumacząc norweski dom. Jest to autorska kompozycja autorstwa Fenrisa i Satyra, jednocześnie najdłuższy utwór na tymże albumie. I jest on znany z tego, że część tego utworu, a dokładniej główny riff, jest niemal identyczny jak w utworze Quintessence grupy Darkthrone z genialnego albumu Panzerfaust, wydanego w tym samym roku co Nordawind, czyli w 1995 roku. Choć nieco później, ponieważ Nordawind ukazało się w lutym tego roku, a Panzerfaust w czerwcu. Choć te utwory nie są identyczne. Wersja Storm się troszeczkę różni. Otóż zawiera m.in. instrumenty klawiszowe, a także czyste wokale Kari. No i w tym utworze Fenris śpiewa czystymi wokalami, a jak wiemy to w Quintessence Darkthrone Nocturno się drze. Komuś może przeszkadzać, że ten riff został wręcz zarżnięty stąd i wykorzystany w Darkthrone, no ale nie ma się co dziwić, bo w obu tych zespołach grał Fenris, więc nic specjalnie zaskakującego. No ale mi osobiście powtórzony geniusz nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Fajnie, że na obu tych albumach znalazł się ten riff, bo dla mnie osobiście główny riff z Quintessence to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy riff w historii black metalu. Myślę, że tutaj słowa są zbędne, ale wersja Storm moim zdaniem brzmi super. Także moim zdaniem Nordawind Storm to jedna z tych płyt, które myślę, że fani norweskiego black metalu, jak i folk metalu powinni znać. No, fakt, że nie jest to 100% black metal, ale patrząc kto tam grał i kto to otworzył, no to jakby nie patrz, jest kawał historii tej muzyki. I sam z siebie ten album moim zdaniem jest genialny. I myślę, że w swoim gatunku to jedna z najlepszych pozycji. Choć wiadomo, że w tamtym czasie mieliśmy jeszcze trochę takich albumów właśnie folk metalowych, albo tożsamych w jakimś tam stopniu z tym gatunkiem. No mieliśmy przecież jedynkę Wolvera, Hustmirkę, Isengard, czy właśnie takie Hammerheart Bathory, ale każda z tych płyt była w jakimś tam stopniu inna. Generalnie rzecz biorąc, lata 90. to były czasy, kiedy to niemal każdy grał w jakimś tam stopniu trochę inaczej i to było dobre, że włączało się któryś z tych albumów, powiedzmy, i każdy z nich brzmiał w jakimś tam stopniu inaczej. I tak też jest z Nordawind właśnie. To jest album unikat. To jest moim zdaniem dzieło wielkie, które trzeba znać. Także ja osobiście gorąco Wam polecam sprawdzenie tego albumu, jeśli jeszcze go nie słyszeliście, bo myślę, że warto, bo to jest album niepowtarzalny.
Także to ode mnie na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. I to ode mnie na tyle. Widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!